Można powiedzieć, dokładnie przerobiłem tę całą drogę od muzyki klasycznej, jazzu i tak dalej. I po prostu cały czas się zastanawiałem, co zrobić, żeby instrument brzmiał dla mnie fajnie, bo tak na dobrą sprawę, odkąd przestałem słuchać jakichkolwiek innych akordeonistów, to tak zacząłem trochę kombinować bardziej z brzmieniem, nie? Więc to jest takie trochę wyzwanie i trochę taka zabawa, co zrobić, żeby po prostu żeby brzmiało jak najbardziej pełnie i jak najbardziej po prostu ciekawie dla mnie samego. Więc jeśli dla mnie będzie ciekawe, to może też dla kogoś, dla jakiegoś słuchacza też to będzie ciekawe. Z akordeonem to było dosyć przypadkowe. Mój młodszy brat zaczął się wcześniej uczyć na fortepianie, ja nie chciałem iść na fortepian, a rodzice z kolei myślę większość ludzi w Polsce lubią akordeon, powiedzmy, od tej takiej tradycyjnej strony, więc po prostu kupili akordeon, żeby może brat będzie chciał, a ja po prostu zobaczyłem, że jest instrument w domu i zacząłem się uczyć, dopiero chciałem iść do szkoły muzycznej, więc to raczej tak sobie trochę przypadkiem, a trochę sam sobie to wybrałem. Z elektroniką też to w zasadzie był taka konieczność i przypadek. W 2013 roku trochę z kolegą zmienialiśmy zespół i po prostu kolega, który zajmował się elektroniką, no, nie byliśmy w stanie po prostu jakoś sobie wspólnie tej takiej muzycznej drogi zgrać i po prostu siłą rzeczy, że chcieliśmy kontynuować to połączenie instrumentów akustycznych i elektroniki, no to zacząłem po prostu się uczyć, czy tam trochę po prostu próbować jak okiełznać te efekty i klasycznie zaczęło się po prostu od taniego delaya. Potem testowania, co działa z mikrofonem w praktyce, bo tak na dobrą sprawę gitara zupełnie inaczej reaguje, pick-upy inaczej reagują, a mikrofon też inaczej reaguje na efekty. Czasami niektóre w ogóle nie działają, więc to taka metoda budowania setupu, który po prostu będzie faktycznie działał i też będzie w miarę prosty w obsłudze, w podróżowaniu i tak jakby od praktycznej strony, żeby to było łatwe. Ćwiczę też tą muzykę i polifoniczną i też czasami dobrze się rozegrać jakimiś takimi, nazwijmy to, wprawkami jazzowymi, ale to jest tylko takie po prostu ćwiczenie w domu, żeby mechanizm mieć sprawny, ręce mieć sprawne, ale raczej to była błędna ścieżka, żeby się inspirować w tamtą stronę. Długo siedziałem w twórczości Tadeusza Kantora na przykład. To jest jakby zupełnie u niego było mało muzyki w twórczości teatralnej, więc to też było dla mnie ciekawe, żeby od drugiej strony do tego podejść, ale często mnie też inspirują właśnie kompletnie inne rzeczy, jakby twórczość ludzi, którzy w ogóle nie wykorzystują muzyki do niczego, nie? Jak oni funkcjonują. Jak starają się przekazać coś. W ogóle jakby nie biorą pod uwagę tego medium muzyka, nie? Więc to jest też ciekawe. No. Ale też lubię na przykład, to jest związane też z takim field recordingiem, nie? Jak ludzie po prostu nagrywają, że po prostu słuchasz otoczenia, czy nie wiem, silnika koparki, czy cokolwiek, nie? Czy takie rzeczy w ogóle, jak to działa. No. Czy nawet jak ludzie w metrze rozmawiają, jakby tony i jak to funkcjonuje i w końcu i tak się to pojawia, że mamy tą rytmikę i nagle też się robi rodzaj takiego transu, że ludzie po prostu na danej częstotliwości rozmawiają, więc to też jest ciekawe. Nie? Jakby tak staram się po prostu kompletnie trochę zmusić siebie po prostu do szukania rzeczy w czymś, co pozornie mogłoby się w ogóle wydawać nieistotne, nie? Dla grania. Dla mnie najważniejsze musi być, że coś mnie interesuje w muzyce i też człowiek, z którym po prostu się spotykam, musi być ciekawy czy po prostu fajny, no, żeby po prostu miło się pracowało, a żeby nikt się nie musiał męczyć, nie?
Więc tak ciężko mi po prostu, wiesz, rozgraniczyć, co było najciekawsze. Na pewno ciekawe było to, że w zasadzie pierwszy raz byłem w takiej trasie dzień po dniu, dwutygodniowej, że mnie nie było w domu i ten stan w ogóle jeżdżenia i takiego ciągłej w sumie codziennej pracy był na przykład bardzo ciekawy, nie? Więc pod tym kątem tak, no to mogę powiedzieć, że to było najciekawsze. Że z każdym dniem po prostu masz świadomość, że po prostu koncert jest zupełnie inny, ale też jakby sprawność i taka forma w ogóle w funkcjonowaniu jest coraz taka na wyższym poziomie, bo jakby wiadomo, że rozgrywasz się i po prostu drugi, trzeci, czwarty czy piąty koncert już jest zupełnie, wiadomo, każdy jest ciekawy, ale jakby trochę inaczej po prostu grasz, inaczej funkcjonujesz, sprawniej to robisz, nie? Więc to pod tym kątem to jest ciekawe. Teraz tak się złożyło, że na jazzowych festiwalach grałem głównie w trio, które po prostu tworzę z koleżanką z Tajwanu, która mieszka z Tajwanu, ale mieszka w Stanach, więc to jest trochę prostsze w podróżowaniu. Juhan Su, która jest wibrafonistką, i z kolegą Ramonem Pracem, który gra na perkusji. I oni mają trochę takie konotacje po prostu jazzowe, więc dlatego graliśmy na jazzowych. A solowo raczej tak zdarzało się, że po prostu bardziej to były, nie wiem, improwizowane też elektroniczne festiwale, więc tak bardziej rozgraniczone. Solowo raczej nie gram na jazzowych, jakoś się nie składa, żeby po prostu to działało. W zasadzie całą tą trasę, którą grałem, to nie było żadnego koncertu nie grałem w Polsce. Pod koniec września na przykład miałem zaproszenie do fajnej inicjatywy takiego dużego projektu, który zrobił Avant Art Festival. Graliśmy taką kompozycję Matsa Gustafsona, Hydras 9, i tam było chyba, nie wiem, 20 czy ponad 20 muzyków i z kolei tam grałem akustycznie. Jakby to były też partytury graficzne i taki szeroki, zamknięty. Powiedzmy, mieliśmy trochę wolnej ręki, ale jakby cała koncepcja było wymyślone i no to można potraktować jako kompozycję, więc no to był jedyny festiwal w zasadzie w Polsce, gdzie grałem. W trakcie grania czy przed to raczej, sorry, ale nie myślę, niestety nie myślę o publiczności, to jest trochę, tak bardziej po prostu zastanawiam się tak jak wcześniej mówiłem, po prostu jak zrobić, żeby mi się to brzmienie podobało, nie? Jeśli ktoś jest w ogóle ciekawy, żeby posłuchać czegoś innego niż słuchał do tej pory, no to raczej zawsze są ludzie otwarci, nie? Więc to jakby nie ma, na dobrą sprawę nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj festiwalu. No po prostu albo publiczność jest ciekawa, albo nie. No, raczej ludzie na tego typu festiwalach właśnie, czy eksperymentalnych, czy elektronicznej muzyki szukają. Na tych jazzowych, które grałem ostatnio, to też raczej odbiór był raczej dobry i tak widać interesowało w ogóle, co my robimy i jak to wygląda już od tej takiej technicznej strony. Z wydawnictwami to nie wypowiadam się, bo raczej mi to słabo idzie w ogóle i znalezienie wydawcy w tej chwili to jest raczej skomplikowana sprawa. A z planami, no to mam jakieś koncerty w planach, ale to wiesz, są tak, raczej staram się jakoś specjalnie nie wybiegać w przód. Teraz grałem cały wrzesień, więc po prostu wolę sobie po prostu, nie wiem, pomalować ściany w domu i chwilę odpocząć. W listopadzie będziemy grali w Berlinie i we Wrocławiu w ramach takiego działania, które się nazywa Melting Pot. Po prostu 5 festiwali jakby postanowiło współpracować razem. Zaprosiło 5 muzyków, czyli to jest festiwal, jeśli dobrze pamiętam, Jazztopad z Wrocławia, festiwal z Berlina, z Austrii, z Belgii chyba i z Norwegii. Po prostu jest po jednym muzyku z każdego kraju. No jest 5 muzyków, 5 festiwali, 5 krajów, więc po prostu jakby z takich nowych rzeczy to w czymś takim zostałem zaproszony i po prostu biorę udział. Graliśmy w Austrii w sierpniu i w przyszłym roku mamy grać w Oslo i w Gandawie, jeśli dobrze myślę. No i to z takich nowych rzeczy, a poza tym solo i tego typu rzeczy cały czas tam staram się po prostu rozwijać no i żeby sobie coś fajnego pograć, nie?